tym filmie chciałbym powiedzieć o sposobie przechowywania danych przez arkusze kalkulacyjne, a więc o zakresie i tabeli. Będzie to taki swoisty wstęp do modelu danych, czyli do modelu, w którym wystąpi wiele różnych tabel powiązanych ze sobą relacjami. Dzisiaj jednak skupię się na przechowywaniu danych w zakresie i tabeli i pokażę, w jaki sposób wpływa to na tabelę przestawną. W drugiej części filmu chciałbym opowiedzieć o obliczeniach, które mogą być dokonywane w tabeli przestawnej za pomocą pól i elementów obliczeniowych. Przełączmy się zatem do naszego arkusza z danymi dane. W tym arkuszu znajdują się przykładowe dane: miesiąc, luty, marzec, 3 firmy, alfa, beta, gamma i powiedzmy sobie ilość sprzedanych produktów A i produktów B. Wstawimy sobie teraz prostą tabelę przestawną. Znajduje się w obrębie zakresu, w którym znajdują się dane. Najeżdżam na menu wstawianie, wybieram przycisk tabela przestawna i chciałbym tą pierwszą tabelę przestawną wstawić w tym istniejącym arkuszu po to, żeby pokazać, jak będą wyniki się zmieniały w momencie, kiedy zmienimy dane w tabeli przestawnej. Wybieram opcję istniejący arkusz, klikam lokalizacja, zaznaczam ten arkusz z danymi dane i powiedzmy, że nasza tabela będzie znajdowała się tutaj w komórce F7. Klikam na OK. Do wierszy przeciągnę firmy, do wartości przeciągnę produkt A. Domyślną funkcją, jaką stosuje tabela przestawna, jest suma, a więc mamy suma produktów A. Jeżeli teraz zmienimy w dowolnym wierszu dla firmy beta na przykład, zamiast 70 wpiszemy 700, to automatycznie tabela przestawna się nie odświeża. Musimy ją odświeżyć. Najeżdżamy na menu analiza i wybieramy przycisk odśwież. W ten sposób wartości w tabeli przestawnej są aktualne. Wyobraźmy sobie teraz, że w naszym zakresie danych pojawił się kolejny wiersz, kolejna transakcja. W 21 wierszu wpisuję marzec dla firmy A i ilość sprzedanych produktów. Dla produktu A 90, dla produktu B 70. Jeżeli teraz najedziemy na naszą tabelę przestawną, klikniemy na niej, najedziemy na wstążkę analiza i wybierzemy przycisk odśwież, wyniki w tabeli przestawnej pozostają niezmienne. Nic się nie zmienia po wciśnięciu przycisku odśwież. Dzieje się tak dlatego, że tabela przestawna jest zbudowana na konkretnym zakresie danych, a mianowicie na danych, które znajdują się w zakresie komórek A1, D20. To, że teraz dopisaliśmy kolejny wiersz do naszego zakresu danych, nie wpływa na zmianę wyników w tabeli przestawnej. Jak zatem doprowadzić do takiej sytuacji, w której moglibyśmy dopisywać nowe informacje, nowe dane do naszego zakresu, tak aby tabela przestawna mogła być uaktualniona? I tutaj wprowadzamy kolejne pojęcie tabeli. Nie tabeli przestawnej, tylko tabeli. Dane teraz, które tutaj widzimy, znajdują się w określonym zakresie i ten zakres zostanie zamieniony na tabelę. W tym celu najeżdżamy na menu wstawianie i wybieramy przycisk tabela. W polu tego okna dialogowego automatycznie został wyświetlony zakres, na którym zostanie oparta tabela. Jest włączona opcja Moja tabela ma nagłówki. Klikamy na OK. Zwracamy uwagę na to, co znajduje się w lewym górnym rogu wstążki. Tam występuje coś takiego jak nazwa tabeli. Zmienimy tą nazwę i naszej tabeli nadamy nazwę sprzedaż. Zobaczmy, co się stało. Nie tylko temu zakresowi został nadany określony format, ale zakres został przekształcony w tabelę. I jednym z powodów, dla którego wykonaliśmy tą operację, jest następujący fakt. Jeżeli teraz zbudujemy tabelę przestawną w oparciu o tą tabelę, to będziemy ją mogli aktualizować nie tylko o dane, które znajdują się w tym zakresie, ale także o nowe pojawiające się dane poniżej. Pokażmy, jak to działa.
kursor na naszej tabeli, wstążka wstawianie, tabela przestawna, wstawię ją w istniejącym arkuszu, lokalizacja, dane w tym miejscu i klikam na OK. Do wierszy przeciągam firmę, produkt A przeciągam do wartości. Dodajmy teraz w wierszu 21 kolejną informację. Marzec, firma beta i dodajmy tutaj do produktu A jakąś dużą wartość, żeby zobaczyć, czy pojawi się ona w odświeżonej tabeli przestawnej. Dodam 1000. Dla porządku, powiedzmy 90 dla produktu B. Najeżdżam na naszą tabelę przestawną, najeżdżam na menu Analiza i wybieram przycisk Odśwież. Proszę zwrócić uwagę, że wartości w tabeli przestawnej z 1095 zwiększyły się do 2095. A więc pierwszy powód, dla którego przekształcamy zakres w tabelę, jest następujący. Zbudowana w oparciu o tabelę, tabela przestawna może być uaktualniana nie tylko o wartości, które znajdują się w istniejącej tabeli, ale także o nowe wartości, które pojawią się w kolejnych wierszach, w kolejnych elementach naszej źródłowej tabeli. Podsumowanie tego, o czym do tej pory sobie powiedzieliśmy, jest następujące. Jeżeli chcemy zbudować kokpit menedżerski i używać go wielokrotnie, uaktualniając informacje na wykresach przestawnych w tabelach przestawnych, musimy opierać się na wartościach, które będą przechowywane w arkuszach kalkulacyjnych nie w zakresach, tylko w określonych tabelach, ponieważ tylko ten mechanizm umożliwia dopisywanie kolejnych informacji do tabel i uaktualnianie wyników w tabelach przestawnych, na wykresach przestawnych i w kokpitach menedżerskich. Jednocześnie jest to wstęp do takiego zagadnienia, jakim jest model danych, a więc model, który jest oparty na wielu tabelach powiązanych ze sobą relacjami. W drugiej części tego filmu chciałbym wrócić do tabeli przestawnej, a konkretnie do możliwości tworzenia obliczeń w tabelach przestawnych. W naszej tabeli przestawnej występuje suma produktu A, dodajmy jeszcze do wartości produkt B i przyjmijmy, że chcielibyśmy za pomocą określonych mechanizmów obliczeniowych dodać do siebie te dwie wartości, a więc sumę produktu A i sumę produktu B. W tym celu najeżdżamy na menu Analiza i wybieramy listę rozwijaną, która nazywa się Pola, elementy i zestawy. Wybieramy pierwszą opcję Pole obliczeniowe. Na ekranie ukazuje się okno dialogowe, w którym mamy następujące pola. Pierwszym polem jest nazwa. W naszym przykładzie będzie to suma produktów A i produktów B. Drugim polem, w którym klikam, jest formuła. Jak wiadomo, każda formuła w arkuszu kalkulacyjnym zaczyna się od znaku równości. W naszym przykładzie, żeby dodać sumy produktów A i B, wystarczy najechać na produkt A i wykonać podwójne kliknięcie. Następnie na klawiaturze wpisać plus, najechać na produkt B, podwójne kliknięcie i klikamy na przycisk OK. Do naszej tabeli przestawnej automatycznie zostaje dodana kolumna z wartościami, które określają sumę produktów A i produktów B. Ponieważ domyślną funkcją w tabeli przestawnej jest suma, a nasze pole przez nas zostało nazwane suma A i B, dlatego nagłówek tej kolumny wygląda suma z suma A i B. Żeby to zmienić, klikamy w odpowiednim polu i wpisujemy nazwę suma produktów A i B i zatwierdzamy Enterem. Jeszcze tylko rozszerzę kolumnę I w taki sposób, aby tekst był widoczny. Kolejny przykład. Zbudowałem tabelę przestawną, która w etykietach wierszy zawiera miesiące i firmy alfa, beta, gamma, a w polu wartości
sumę produktu B. Załóżmy, że chciałbym teraz obliczyć 10% z tej sumy produktu B, zakładając, że 10% produktów wyprodukowanych przez te firmy to produkty wadliwe. W tym celu znajduje się kursor w obrębie wartości, najeżdżam na wstążkę Analiza, rozwijam listę pola, elementy i zestawy, wybieram pole obliczeniowe, nazwa pola wadliwe, formuła 10% razy i podwójne kliknięcie na produkcie B. OK. W ten sposób do naszej tabeli została dodana kolejna kolumna z polem obliczeniowym wadliwe i widzimy, ile to 10% dla poszczególnych produktów, dla poszczególnych miesięcy i firm. W ostatnich dwóch przykładach korzystaliśmy z narzędzia pole obliczeniowe, które umożliwiało dodanie kolejnych elementów do tabeli przestawnej, ale tylko w oparciu o pola tabeli przestawnej, które znajdują się tutaj w zakładce wartości. Mówimy tutaj o elementach liczbowych. Powiemy sobie teraz, w jaki sposób można skorzystać z innego narzędzia, z narzędzia element obliczeniowy. W tym celu stajemy nie na wartości tabeli przestawnej, ale w obrębie etykiet wierszy bądź etykiet kolumn, w tym wypadku etykiet wierszy. Wybieramy Analiza, lista rozwijana, pola, elementy i wybieramy drugą opcję element obliczeniowy. Okno dialogowe, które się pojawia na ekranie, jest podobne do tego, które było związane z polem obliczeniowym. Niemniej jednak w prawej części okna pojawiły się określone elementy. W naszym przykładzie te elementy to firmy alfa, beta, gamma. Przyjmijmy, że chcielibyśmy obliczyć wartość maksymalną dla sumy produktu B. Nazwa pola, maksymalna firma. I w polu formuła wykorzystuję funkcję maksimum, max i w nawiasie alfa, średnik, beta, średnik, gamma. Zamykamy nawias i klikamy na OK. I w tym miejscu w tabeli przestawnej pojawił się dodatkowy wiersz, który nazwaliśmy sobie maksymalna firma, czyli firma, która sprzedała najwięcej produktów B, i skorzystaliśmy z funkcji maksimum, która zwraca z powyższych wierszy wartość maksymalną 505. Uaktualnijmy teraz dane w naszej tabeli. Na przykład dla firmy beta w wierszu 21 wpiszemy 1000. Musimy odświeżyć naszą tabelę i zobaczyć, czy wyniki się zgadzają. Analiza, odśwież. Proszę zwrócić uwagę, że wartości dla sumy produktu B dla firmy beta zwiększyły się znacznie, ponieważ o 1000, i automatycznie pole maksymalna firma także zostało uaktualnione. W drugim przykładzie skorzystamy z narzędzia element obliczeniowy, ale dla etykiet kolumn. Zbudowałem następującą tabelę przestawną. W wierszach znajdują się firmy, w kolumnach znajdują się miesiące luty, marzec, a w polu wartości suma produktu A. Załóżmy, że chcielibyśmy wstawić element obliczeniowy, który wykorzystywałby wartości z lutego i z marca. Chcielibyśmy obliczyć, jaki jest procentowy udział wartości pochodzących z lutego w stosunku do wartości marcowych. Staję na etykietach kolumn, wstążka Analiza, lista rozwijana, pola i elementy, druga opcja element obliczeniowy, nazwa, udział i formuła luty podzielić na marzec. Klikam na OK. Pojawia się kolejny element obliczeniowy
z tym, że zaprezentowany wartościowo. Zaznaczę sobie te wartości, narzędzia główne, procent i 2 miejsca po przecinku. W ten sposób skorzystaliśmy z narzędzia element obliczeniowy, ale nie w stosunku do etykiet wierszy, tylko do etykiet kolumn. Wykorzystaliśmy wartości, które pochodzą z miesiąca lutego i z miesiąca marca. W ten sposób obliczyliśmy procentowy udział sumy produktów A dla poszczególnych firm w relacji lutego do marca. Podsumowując to, o czym do tej pory mówiłem, należałoby poruszyć kilka kwestii. Po pierwsze, rozróżnienie pomiędzy polem obliczeniowym a elementem obliczeniowym, ponieważ na początku jest to dosyć mylące. Najłatwiej odnieść się do tego w taki sposób. Pola obliczeniowe mogą być wykorzystywane czy stosowane tylko w odniesieniu do wartości liczbowych, które w tabeli przestawnej znajdują się tutaj w zakładce wartości. Natomiast elementy obliczeniowe mogą być wykorzystywane w tabeli przestawnej tylko i wyłącznie dla elementów tabeli przestawnej, które znajdują się tutaj w zakładce wiersze bądź w zakładce kolumny, a nie odnoszą się do wartości. Jest to takie najprostsze rozróżnienie. Kolejna kwestia to możliwość stosowania różnego rodzaju funkcji, zarówno w polach obliczeniowych, jak i w elementach obliczeniowych. Można z tym eksperymentować. Ja pokazałem, jak można wykorzystać jedną z prostszych funkcji agregujących, jaką jest funkcja zwracająca wartość najwyższą, czyli funkcja max, ale można także próbować, zwłaszcza w polach obliczeniowych, stosować bardziej zaawansowane funkcje, na przykład funkcję jeżeli. Z pewnymi zastrzeżeniami. Ta funkcja jeżeli zadziała poprawnie tylko wtedy, kiedy będzie odnosiła się do wartości liczbowych. Nie może się ona odnosić do wartości, które przyjmują charakter tekstowy, ponieważ Excel wtedy nie będzie potrafił poprawnie z tej funkcji korzystać. Osobną kwestią jest rozstrzygnięcie problemu, czy obliczenia powinny być dokonywane bezpośrednio w tabeli przestawnej, czy też czasem wygodniej nie jest wprowadzić dodatkową kolumnę czy dodatkowe kolumny do tabeli źródłowej i tam dokonać obliczeń, tak aby ułatwić sobie zbudowanie tabeli przestawnej. Na koniec jeszcze jedna kwestia. Warto dodać, że pola obliczeniowe i elementy obliczeniowe działają tylko i wyłącznie w tabeli przestawnej, która jest zbudowana w oparciu o jedną tabelę. W momencie, kiedy przejdziemy do modelu danych, a więc do takiego modelu, w którym występuje wiele tabel połączonych ze sobą relacjami, te narzędzia, pole obliczeniowe, element obliczeniowy będą niedostępne. Jak tą kwestię rozwiązać? Istnieje wiele możliwości. Pierwsza i podstawowa to taka, jak już powiedziałem, żeby bezpośrednio w tabelach znajdowały się kolumny z określonymi obliczeniami, ale jeżeli tak nie jest, to oczywiście istnieją narzędzia dokonywania obliczeń dla modelu danych, czyli dla takich układów wielowymiarowych. Jednym z takich rozwiązań jest wykorzystywanie dodatku do arkusza kalkulacyjnego Excel, jakim jest Power Pivot, czy innych narzędzi z zakresu Business Intelligence, jak na przykład narzędzia Power BI. Podsumowanie dzisiejszego filmu powinno być następujące. W pierwszej części pokazałem, dlaczego warto przechowywać dane w tabelach, a nie w zakresach. Pierwszy podstawowy powód to taki, że możemy automatycznie aktualizować dane w tabeli przestawnej, ale nie tylko w obrębie danych już istniejących, ale także na podstawie nowych pojawiających się informacji. W drugiej części filmu powiedzieliśmy sobie o możliwościach tworzenia obliczeń w tabeli przestawnej za pomocą takich narzędzi jak pole obliczeniowe i element obliczeniowy.